Witam Was wszystkich użytkowników. Na filmie znów przedstawiam proces klonowania dysków, czyli migracji systemu Windows z zachowaniem bieżących ustawień i swoich plików na inny nośnik danych, a to dlatego, że coraz ciężej znaleźć prosty, darmowy i uniwersalny program do zrealizowania tej operacji. Dla Was przetestowałem kilka programów i wybrałem jeden z nich, który na dzień dzisiejszy nie zawiera żadnych ograniczeń czasowych lub innych i nie wymaga zakupu wersji Pro do zrealizowania naszego celu. Na oficjalnej stronie internetowej mamy do wyboru dwie wersje programu Disk Genius. Może to być wersja przenośna, która dodatkowo jest dedykowana pod konkretną architekturę systemu operacyjnego lub pakiet instalacyjny. Ściągamy według naszego upodobania, a po zakończeniu procesu w moim przypadku instalatora uruchamiamy program. W lewym oknie interfejsu znajduje się lista wszystkich podpiętych dysków do komputera wraz z wszystkimi partycjami. Tutaj również klikając prawym przyciskiem myszy na któryś z nich możemy nimi zarządzać dostępnymi funkcjami, jakie oferuje Disk Genius. Oprócz procesu klonowania dysków, do którego zaraz przejdziemy, program ten zawiera edytor szesnastkowy, z którego mogą korzystać zaawansowani użytkownicy, wykonywać różne zadania, takie jak odzyskiwanie danych, analiza plików, edycja danych i wiele innych. My natomiast przejdziemy do górnego paska zadań, na którym znajdziemy funkcję migracja systemu. W nowym otwartym oknie wskażemy nasz nowy docelowy dysk, na który zostanie przeniesiony cały system wraz z plikami i niezbędnymi partycjami potrzebnymi do jego uruchomienia. Akceptujemy ostrzeżenie o wymazaniu danych na klonowanym dysku i przechodzimy dalej. W kolejnym oknie możemy podejrzeć, jak będzie wyglądała sytuacja po sklonowaniu naszego systemu z automatycznymi ustawieniami. Na tym przykładzie dysk docelowy jest większy od macierzystego, to program z reszty wolnego miejsca utworzy nam dodatkową pustą partycję, która jest oznaczona kolorem szarym. I w sumie nam to może nie przeszkadzać, ale należy wiedzieć, że w przyszłości, jeżeli będziecie chcieć rozszerzyć swoją systemową partycję o to właśnie dodatkowe miejsce, to nie zrealizujemy tej operacji np. za pomocą wbudowanego narzędzia DiskPart, ponieważ między tymi partycjami występuje 500 MB partycja recovery, która utrudnia zadania w przesunięciu partycji i znów będziemy szukali odpowiedniego oprogramowania do tego celu lub za pomocą tego suwaka ustalimy maksymalny rozmiar dysku, a po zakończeniu procesu klonowania bez problemów w menedżerze zarządzania dyskami podzielimy partycje na kolejne. Ewentualnie tym przyciskiem możemy zarządzać partycjami na systemowym dysku i usunąć partycję odzyskiwania. Znów za pomocą suwaka rozszerzymy miejsce na dysku o przed chwilą usuniętą partycję, akceptujemy ostrzeżenie o kompletnym wymazaniu docelowego dysku i w kolejnym kroku klikamy przycisk Hot Migration. Po ustaleniu naszych predyspozycji przechodzimy do procesu klonowania, który w zależności od rozmiaru partycji i danych potrzebnych do skopiowania wymaga od nas trochę cierpliwości. Więcej szczegółowych i uzupełniających informacji dotyczących klonowania dysku znajdziecie w osobnym filmie. A ja mam nadzieję, że wszystko przebiegło pomyślnie, dlatego dzięki za suba, łapę i do zobaczyska.